Witam Was serdecznie. Dzisiejsze czytanie dotyczy sukcesu. Czego potrzebuje mój sukces? Sukces i to jest szerokie tutaj pojęcie. To, co w tym momencie czujesz, czy to sukces w obszarze zawodowym, czy sukces w życiu osobistym, czy w jakimkolwiek obszarze teraz myślisz, to jest czytanie właśnie na ten obszar dla Ciebie. Jest to czytanie ogólne, energetyczne, bezterminowe, więc zawsze w którym momencie na to nagranie trafisz, będzie przynosiło dla Ciebie ważne informacje. Masz 3 wybory. Zobacz, który wybór Cię przyciąga. Może to być więcej niż jeden. Jeśli masz z tym jakiś problem, to zamknij oczy. Oczywiście z tym wyborem, jeśli masz problem. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Spokojny, powolny wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech. Spokojny, powolny wydech. Otwórz oczy i poczuj, do której karty Cię przyciąga. A my zaczynamy od wyboru pierwszego. Czego potrzebuje mój sukces? Zobaczmy, co tutaj energie chcą przekazać dla Ciebie, dla wyboru pierwszego. Twój sukces potrzebuje wyjścia poza pewne schematy i zaufania intuicji. Bardzo mocno mi to wybrzmiewa, że Ty decydujesz o tym, jak to wszystko będzie wyglądać, jak przebiegnie. Nawet jeżeli Ci się wydaje, że od wielu innych czynników to zależy, to Twój sukces zależy od Ciebie. Bardzo mocne to jest. Tylko nie spuszczaj z oczu celu, marzeń i intuicji. Idź własną drogą. Niech to, co czujesz, oświetla Twoją drogę. Bo to będzie rozjaśniało wszystko. Nawet jak znajdziesz się w sytuacji, kiedy nie wiesz, co zrobić, kiedy będzie za dużo niewiadomych, to zaufaj temu, co czujesz. Pamiętaj też o tym, aby nie trzymać się kurczowo tego, co wyniosłeś z domu, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju schematy, że lepiej, żeby było bezpiecznie, że nie ma się co narażać. I tutaj nie chodzi o jakąś brawurę, bo tutaj mówi, wiesz, zawsze należy mieć pewnego rodzaju grunt pod nogami, ale idąc dalej, zmienia się nasz sposób myślenia, tak jak zmieniają się nasze potrzeby. A Twoje serce, Twoja intuicja będzie Ci tą drogę oświetlać. Więc kieruj się nią. Czego jeszcze ten Twój sukces potrzebuje? Teraz tutaj poczujemy, która karta jeszcze. Tak, to jest, potrzebuje wiary w swoją kreatywność i siłę do działania. Wiary w to, że nawet jeżeli czasem coś wydaje się inne niż do tej pory, odrobinkę, nie wiem, ryzykowne, ale dlatego, że to nie jest w tym schemacie. Tutaj nie chodzi o zachęcanie do ekstremalnych działań, tylko czasem wychodząc poza pewien schemat, chociażby odrobinę, możesz czuć się niepewnie, a tutaj mówi, zaufaj tej intuicji, zaufaj tej mocy, bo to nie jest oderwane od rzeczywistości, tak mi tu bardzo mocno mówi, tak? Nie bój się tego oderwania, tak? Kieruj się swoją intuicją. Dobrze, co jeszcze? Bo tutaj mówi, nie należy, to nie chodzi o walkę. Do Twojego sukcesu droga nie prowadzi po trupach, nie z ludźmi, którzy walczą do ostatniej kropli krwi. Twój sukces wcale nie na tym się ma opierać. Nie tędy droga.
Nie musisz wykonywać nie wiadomo ile negatywnych rzeczy. Tutaj w ogóle przestrzega przed tego typu ludźmi. Jeżeli do swojego sukcesu, na drodze do Twojego sukcesu stają tego typu ludzie, bądź czujny i uważny. Zwróć uwagę, że tam, gdzie są spotkania za mocno zakrapiane trunkami czy jakimiś innymi środkami, to nie jest to droga dla Ciebie, nie jest to droga do Twojego sukcesu. I jeszcze tutaj. Podążaj cały czas za swoją myślą. Niech prowadzi Cię Twoja intuicja. I takie, niech Cię, zostaw lęki, zostaw takie odczucie, że coś jest niemożliwe, tak? Że coś jest ryzykowne. Obserwuj bacznie, wybieraj, bo nie idź w ekstremalny sposób walki, natomiast pewne rzeczy, które będziesz robić inaczej i to jest w porządku. Czuję, że jeszcze tutaj jedna karta. Tak, ale najważniejsze, nie kolekcjonować lęku. Nie wchodzić tutaj w strach, że coś się nie uda, że komuś się nie powiodło, że to jest taka nowa droga, że tak inaczej troszeczkę myślisz, a może źle myślisz. Nie, tutaj od tego rodzaju, od ludzi, którzy w ten sposób chcą walczyć, odchodzisz, idziesz w zgodzie ze swoją intuicją, musi to być inaczej troszkę. To nie może być tak jak do tej pory, bo inaczej nie byłaby to Twoja nowa droga, nie przynosiłaby nowych rozwiązań. I jeszcze jedna karta. Pamiętaj, że chaos i konflikt nie budują, tak? Jeżeli, to mi się tak bardzo wiąże tutaj wszystko ze sobą, że jeżeli są te czarne myśli, jeżeli pozwalamy się wciągać w różnego rodzaju konflikty, przebywamy z takiego typu ludźmi, to do naszego życia wkrada się wtedy taki chaos i nie wiemy, co robić, wiele rzeczy się rozsypuje. Zatrzymujemy się. A tutaj mówi, wiesz, zaufaj sobie, zaufaj swojemu sercu, zaufaj swoim potrzebom. Stoisz na ziemi mocno, natomiast idziesz w nowe, kreujesz nowe, ale słuchaj siebie. Bądź dla siebie najważniejszym drogowskazem. Weź dla siebie to, co jest, co Cię karmi, co Cię wspiera, co z Tobą zarezonowało tutaj, a resztę zostaw. Życzę Ci wszystkiego dobrego. A my przechodzimy do czytania drugiego. Wybór drugi. Czego potrzebuje mój sukces? Czego tutaj potrzebuje mój sukces? Wyjścia poza schemat. Zobaczenia, że inspiracji muszę szukać troszkę w innym miejscu. Mam sporą bazę, mam doświadczenia, też dużo różnych pomysłów, lęków i obaw. Natomiast to, co chcesz zbudować, wymaga wyjścia troszeczkę poza, czyli przyjrzenia się z pewnej perspektywy na wszystko, bo ta nowa perspektywa pozwoli zobaczyć swoje myśli, swoje emocje, swoje zasoby, możliwości, to, co posiadasz. Poczuć, tutaj chodzi, aby poczuć to, co już mam, to, co umiem, zauważyć, jakiego rodzaju emocje to wywołuje i zauważyć te wszystkie negatywne rzeczy, które krążą wokół głowy. I tutaj chodzi o takie zatrzymanie się, zauważenie tego wszystkiego. Twój sukces chcę, abyś zauważył te wszystkie rzeczy. Dobrze, co jeszcze? Że życie naprawdę Cię wspiera do tego sukcesu, że chce Ci pomóc,
że tylko potrzeba, abyś to zauważyła, że naprawdę wiele sytuacji się wydarza i wydarzy się w Twoim życiu, gdzie stanie po Twojej stronie życie. Tutaj czuję takie tylko, że nie zawsze chcesz to zauważyć. Że wydaje Ci się, że coś jest oczywiste, że to tak się wydarzyło, a to nieprawda. Wiele rzeczy mogło się potoczyć zupełnie inaczej. Dlatego tu mi się wybija słowo wdzięczność. Wdzięczność za to, co masz, za to, że pozwolisz sobie zatrzymać, przeanalizować sytuację, a podjąć dobrą decyzję, że zauważysz rzeczy, które przychodzą do Twojego życia i naprawdę Cię wspierają. Tutaj mi mocno mówi, poczuj za to wdzięczność, aby móc do tego sukcesu wyjść jeszcze bardziej, aby ten sukces, taki jak chcesz, w tej dziedzinie, w której chcesz, mógł rozkwitnąć. Zauważ i rozpal radość. Tutaj jest tak, popatrz, świat jest piękny. Sukces nie będzie cieszył, gdy nie zauważysz piękna już teraz, które jest i które Cię otacza. Jeżeli czujesz poirytowanie, jakie piękno, o co chodzi, to znaczy, że warto zajrzeć w różne obszary i zapalić tam światło. Czego chcesz? Jak chcesz, aby wyglądało Twoje życie? Przyjrzyj się temu i pozwól sobie na to. Usłysz, jak śpiewają ptaki. Zobacz, gdzie obok Ciebie jest najbliższy las. Zobacz, poczuj zapach trawy. Kup sobie kwiaty. Zauważ drobne rzeczy. Zobacz, czy w Twoim domu, w przestrzeni, w której jesteś, dobrze się czujesz. Czego Ci tam brak. I zmień to. Jeżeli odczuwasz brak czegoś, należy to zmienić, bo rozświetlaj po kolei swoje elementy w życiu, aby zauważyć, jak dużo masz, a wtedy będziesz w stanie odnosić dalsze sukcesy. Iść do tego, czego chcesz. Czuję, że z tej talii jeszcze dla Was. To Ty masz siebie zapalić do tego. To wszystko, co do tej pory mówiłam, to jest właśnie to zapalenie siebie do działania, do odczuwania już radości. Masz być osobą, która sama wyznacza sobie kierunki, czyli Ty dzisiaj bijesz sobie brawo, Ty dzisiaj mówisz, gdzie idziesz, to Ty, robiąc pewne rzeczy, torujesz sobie drogę do sukcesu. To nie przyjdzie z zewnątrz. Twój sukces potrzebuje, abyś płonęła, abyś była zachwycona, płonęła tym sukcesem, tą radością, tym, co Ci to przyniesie. Zadaj sobie pytanie, po co mi ten sukces? Co finalnie ma być na końcu tego sukcesu? I zapłoń tym, poczuj to, uciesz się tym. Jeżeli są tu potrzebne, tak mocno tutaj widzę, potrzebne zmiany w Twoim domu, w Twojej przestrzeni, w której jesteś, zrób to. Jeżeli nie zauważasz wielu rzeczy, które się wydarzają w Twoim życiu, a one się wydarzają i są dobre, czy ludzi, którzy w jakiś sposób też Ci pomagają, bądź za to wdzięczna, uciesz się. Zobacz, ile już posiadasz. Zobacz, że masz możliwość odnoszenia dalszych sukcesów. Zapal się do tego. Tutaj jesteś Ty potrzebna jako generator tego wszystkiego. Od Ciebie idzie. To jeszcze jedną kartę. Jak ten płomień rozpalić jak najwięcej, by płonął pięknie. Pewne rzeczy przyniesie los, ale to też przyniesie, ale to otwórz się na to, co przyjdzie. Obserwuj to, co przychodzi, zauważ, wykorzystuj okazję. Tutaj mi też przychodzi, może trzeba się gdzieś doszkolić w tej dziedzinie, w której czujesz słabość. I tutaj może być nawet taka kwestia rozpalania w sobie działania. Bo
ten obrót musi wejść, tak? Że pojawią się pewne możliwości, bądź otwarty na te nowe możliwości. Może trzeba będzie na to wydać pieniądze, może to, ale to przyniesie to. Co wydasz, to przyjdą pieniądze. I tak, i to chodzi o odkrycie tej swojej mocy, więc bądź w najbliższym czasie otwarta na to, co słyszysz, coś przykuje Twoją uwagę, zadziałasz i wzmocnisz się do działania. Te dwie karty bardzo tutaj mocno ze sobą współgrają. Natomiast zacznij od tego, co mówiłam na początku. Przyglądaj się, ale los podsunie Ci jakieś słowo, zdanie, informację, aby Cię wzmocnić. Ale pamiętaj, Twoje działanie, skierowanie na siebie uwagi jest bardzo, bardzo ważne i skierowanie uwagi też na to, jaki sukces jest dla Ciebie teraz najważniejszy. Weź to, co z Tobą rezonuje, bo jest to czytanie ogólne, więc tam, gdzie czujesz, że jest Ci to potrzebne, że Cię zatrzymuje ta informacja, weź dla swojego najwyższego dobra, dbaj o siebie i życzę Ci wszystkiego dobrego. No i przechodzimy do wyboru trzeciego. Wybór trzeci. Wybór trzeci. Cóż chcę powiedzieć? Czego potrzebuje sukces? Lekkości i odpoczynku. To jest pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi. Bo żeby zauważyć pewne rzeczy, które już nie są potrzebne i są obciążające, dokonać pewnych zmian, wprowadzić nowe, potrzebny jest taki powiew świeżości, odpoczynku, lekkości w ciele i w umyśle, więc tutaj mocno sukces mówi: jedziemy, wyjeżdżamy, odpoczywamy, zostawiamy te wszystkie obowiązki, rzeczy na głowie, choćby się wydawało, że są to niemożliwe do zostawienia. To jest ważne, bo tylko po odpoczynku jesteś w stanie, Twoje ciało jest w stanie Ci wysyłać odpowiednie sygnały, które będą pomocne w realizacji sukcesu. Tak, trzeba się nakarmić lekkością, radością. Przepraszam. I dużo rzeczy zacznie się wtedy stawać lżejszych, łagodniejszych. Te myśli, które Ci będą przychodzić. Zobacz, czym się karmisz. Czy nawet na tym wyjeździe, na tym odpoczynku, jakiejkolwiek to formie zdecydujesz, na czym skupiasz swoją uwagę? Czy idziesz do rzeczy karmiących, potrzebnych do Twojego sukcesu, czy zahaczasz się o rzeczy niemożliwe, trudne, o problemy? Bo tutaj mówię, nie koncentruj się na tym, jakie to trudne będzie do zrobienia, ale koncentruj się na korzyściach, na zyskach. One niech Cię prowadzą to koncentracja na tych pozytywnych będzie Cię prowadzić do rozwiązania tych rzeczy, które będą konieczne do rozwiązania, bo niektóre z nich zupełnie nie będą potrzebne, zupełnie się nie pojawią nawet, więc tutaj daj sobie tą lekkość, kieruj swoją uwagę i cel na karmiących myślach. Zobaczymy, co tu jeszcze. Pamiętaj, że nie wszystko da się kontrolować. Nie da się kontrolować, że jak bardzo się staramy nad wszystkim panować, to i tak zostaje część, która zupełnie idzie nie w naszą stronę, a jeszcze na dodatek jesteśmy zmęczeni. I tutaj też jest w drugą stronę. Zwracaj uwagę na ludzi, którzy chcą swoimi słowami, czynami kontrolować Ciebie. Nie tędy droga. Czyli Ty nie
jesteś w stanie skontrolować tej drogi do sukcesu i zrobić wszystko idealnie, pozaznaczać z datą, z godziną, z planem idealnym. Nie ma możliwości, zawsze coś wyjdzie. I też ludzie, którzy będą mówić, że coś trzeba tak idealnie, będą Tobą manipulować, też nie są odpowiedni na Twojej drodze. Ta sztywność absolutnie nie jest potrzebna. Więc zwróć na to uwagę. Nie musisz wszystkiego już dzisiaj wiedzieć, nie musisz wszystko mieć pod kontrolą, bo wtedy nie skupiasz się też na innych możliwościach, nie jesteś tak elastyczny, no nie ma tej radości też tak. Tu chodzi o to, żeby do tego sukcesu iść przez karmiące rzeczy, przez radość. Wtedy ten sukces po prostu chce być przy Tobie i będzie się rozwijał, będzie pokazywał nowe oblicza. Zatrzymaj się, jeżeli czujesz, że coś jest, nie wiesz o co chodzi, to po prostu pobądź na chwilkę ze sobą, poobserwuj to wszystko, zobacz, co Ci odpowiada, co Ci nie odpowiada, jak się z tym wszystkim czujesz, jakie myśli do Ciebie przychodzą. Czasem właśnie potrzeba takiego zatrzymania, dlatego ten odpoczynek, odejście jest bardzo tu istotne, dlatego że zmieni to Twój sposób patrzenia, Twoje ciało się zregeneruje, Twój umysł. Pamiętaj, aby to był czas gdzieś blisko natury, nie z telefonem, nie z czymś bardzo jazgotliwym w tle, bo tutaj potrzeba odpoczynku, takiego naprawdę głębokiego odpoczynku, aby i ciało, i umysł były w stanie na tyle odpocząć, aby zauważyć później rzeczy, które tam w tym Twoim życiu się wydarzają i będą wydarzać w drodze do tego sukcesu. Co jeszcze ten sukces mówi? Ta karta. Tak, to Ty wszystko generujesz. To Ty generujesz. Pewnym rzeczom trzeba nadać wolność. Samo zacznie wtedy nabierać kształtów, być piękne. Gdy wyciszysz emocje, gdy pozwolisz sobie też na emocje i zobaczysz, że to, co kreujesz, mówisz, to wpływa na to, co się dzieje, że te wszystkie negatywne rzeczy, myślenie, ta kontrola, nie jest Ci absolutnie koniecznie potrzebna, że można inaczej, że można do tego sukcesu zupełnie inaczej podejść i wtedy naprawdę będziesz czuć się inaczej. Więc zobacz, czym karmisz swój umysł, jaki ten Twój sukces ma być i przede wszystkim odpocznij, bo żeby to wszystko zobaczyć, żeby przejść z tych pozycji tutaj, potrzebny jest odpoczynek, spokój, bo nowe spojrzenie i takie pozwolenie sobie na to będzie inaczej. Inaczej chcę, tak? A jakie to jest inaczej, to musisz posłuchać swojego serca i będziesz to wiedzieć. Jest to czytanie ogólne, więc weź tylko to, co z Tobą rezonuje. Zawsze dbaj o siebie i życzę Ci wszystkiego dobrego.